Witam Was serdecznie, jestem na siłowni. Chciałem sobie dzisiaj trochę pochodzić na siłowni, ale niestety nie było włączona była sprzątana podłoga. Była sprzątana podłoga i strasznie śmierdzi tą pastą do podłóg. Dlatego spadam. Przejdziemy się zobaczyć, czy mój były sklepik już jest zaadaptowany na cokolwiek. Idziemy zobaczyć tam. Dobra, mamy wodę. Chodźcie, przejdziemy się w koło. Zobaczymy. Chłopaki, przejdziemy się w koło, zobaczymy, czy ktoś coś robi w koło sklepiku. Powiem Wam, że wolę chodzić w koło niż się dusić w tej tym bardziej, że dzisiaj była czy wczoraj pastowana podłoga i nikt tego nie wywietrzył, nie zostawił otwartych drzwi. Ja już kiedyś byłem, wiecie, zobaczcie jakie jest niebo, możemy iść, tylko muszę czapkę założyć, żeby mnie te zatoki nie spaliło znowu, będę miał problem. Chodzi o to, że ta pasta śmierdzi, ma taki jadowity smród. I kiedyś byłem na siłowni i później przez 3 dni normalnie miałem jakieś, nie wiem, dostało mi się to do zatok, ból głowy, oczy mi łzawiły i to wszystko przez tą pastę. Dobra, idziemy w koło. To będzie chyba lepsze wyjście, tym bardziej, że dzisiaj nie ma takiego ruchu wzmożonego. Zapraszam Was na wycieczkę, obadamy co nowego się wydarzyło na osiedlu. Jesteśmy przy byłym moim sklepiku. Tu gościu sprzedaje jakieś towary. Nic się nie robi, tylko zrzucili te reklamy, nic tam się ciekawego nie robi. Także my będziemy dalej zobaczyć. Chłopaki oczywiście. Dzisiaj nie palił papierocha, jakoś dziwne. Zobaczcie te kable, nie? Spalcie z internetem. Nie mogę nic przesłać, mamy tak 0,7 uploadu. Także, a tutaj kable pozrywane wszędzie gdzie tylko. Dobra, pędzimy, zobaczymy co się będzie działo. Musimy wyjść poza tej strefy smrodu. Z kronikarskiego obowiązku obadajmy co tutaj się dzieje. Patrzcie jak tutaj wszystko idzie normalnie jak grzyby po deszczu. Normalnie pszczółki dają radę. Ale słońce też daje radę. Jest 10, jest jakieś 32 stopnie. No, przy sobocie tutaj miał mniej klientów. No, może dopiero się klienci zjadą, jeszcze śpią przecież, nie? Zobaczcie jak tu idzie tutaj normalnie jak burza. Jaki to jest duży kompleks. Tam jest jakieś 400 metrów i tam jest jakieś 300 metrów. Tak mierzę sobie tak oczami jak boisko piłkarskie. Kiedyś jak biegałem na 400 metrów. Nie no, tam będzie 200 metrów i tutaj będzie też ze 200-300 metrów, czyli 500 metrów budowli jest tutaj. Także mają chłopaki co robić, no nie? Ciekawe czy to już jest wykupione, czy nie. Jesteśmy w Alei Drzewiastej, ale powiem Wam tak. Miejscowi krzyczą, że jest gorąco. Wysyłają mnie z powrotem do domu, autentycznie. Krzyczą do mnie, panie, panas.
Nie chodzi się w takiej temperaturze, jest dopiero 10 godzina. Co będzie o 12? Także postanowiłem, że pójdę tylko tutaj zobaczyć te drzewa i tam za te drzewka kawałek, może tam się coś dzieje. Jeżeli tam się nic nie dzieje, cofniemy się i zrobimy krótszą rundę, bo naprawdę chodzenie, tutaj takich spalin nie ma, ale chodzenie w spalinach przy 32 stopniach, no to jest, nie jest nic przyjemnego. Tutaj a może tutaj na tej alei by zrobił sobie z 5 rundek na tej alei. Chyba tak zrobię. Pójdę sobie z 5 razy tutaj w cieniu tych drzew w koło. Jak będę miał jakieś pomysły, to wam nagram. Tam te pitoszki. Chodzi o to, że tutaj zobaczcie, dzisiaj jest dosyć cicho i nie ma spalin. To o to chodzi właśnie, żeby gdzieś się przejść, żeby nie było hałasu i spalin. Tak sobie chodzę i powiem wam, kiedyś tutaj chyba w Indonezji zostawiłem telefon w taksówce. No ale telefon miałem wyciszony, bo ja mam przeważnie telefon wyciszony, nie? No i tam Zelinko dzwoniła, no i w końcu facet się kapnął, ten taksówkarz, że ma mój telefon. I teraz zgadnijcie, no i teraz, i odebrał mój telefon, no i Zelinko powiedziała mu, gdzie jesteśmy, nie? Facet przyjechał i przywiózł ten telefon. Oczywiście to nie było daleko, odjechał dosłownie może jakieś 2 minuty drogi w korkach, czyli odjechał gdzieś może na jakieś 300 metrów, odjechał gdzieś na jakieś 300 metrów i przywiózł mi ten telefon. I zgadnijcie, ile ode mnie zgarnął za taką przysługę. Przywiózł mi mój telefon, który zostawiłem u niego w taksówce. Zgadnijcie, ile za to musiałem zapłacić. Zagadka. Jakaś impreza tu się odbywa. Nie wiem o co tu chodzi z tą imprezą, ale z drugiej strony Selamat Datang Festival Lantang, nie wiem co to jest. Cebuch Festival Kecil Tapi untuk Bumi. Festiwal Kecil, małych czapek. Topik, czapka to jest topik. Coś tu jest jakiś festiwal. Chodzi o widzicie tutaj te takie różnego rodzaju te ozdoby takie z tych kwiatków. Te ozdoby z tych kwiatków właśnie tutaj na tym festiwalu. Oni to robią. Sekolah Dasar. No także ja tam nie będę wchodził, bo to widać jest dla dzieci, jest tam i dorośli, są i dużo dzieci, ale ja mam krótkie spodenki, także tutaj widzę, że wszyscy są w długich spodniach, czyli będziemy się cofali tam pod niemieckie wieżowce. Pod niemieckie wieżowce powiem wam, że naprawdę jest, bierz smołę, gotuj, a to dopiero 10. Tak, myślę, że z 35 dzisiaj to wali. Przejdę się z kilka razy w tom i z powrotem i będziemy odpychali się w stronę domu. No także tutaj wyroby prawdopodobnie, jak przetłumaczę, to wam wrzucę. Cały czas widzicie, coś tu się dzieje. Możemy zejść u mnie na osiedlu i zobaczyć, co na osiedlu się dzieje. Tutaj dopiero to się będzie dzisiaj działo. To jest przygotowanie do tego, bo chłopaki dopiero, widzicie, robią tutaj organizacyjne sprawy typu parkingi i inne rzeczy. Ubiorę długie spodnie i przyjdę wtedy, nie? Oczywiście, że nie. Ostatnio były tutaj jakiś ryneczek dla dzieci, teraz są jakieś ozdoby robią dla dzieciaczków. A my się cofniemy tam, pójdziemy do mnie na osiedle, zobaczymy, co się na osiedlu dzieje. Nie wiem, czy wam mówiłem o tych szpitalach, tutaj za tymi widzicie Cancer Center, szpital onkologiczny, a obok szpital kardiologiczny. No ale oczywiście jak z jakąś potrzebą byście poszli, to i w jednym, i w drugim was przyjmą. Nie wiem, tutaj w tym szpitalu takie ceny są
przystępne, bo byłem tutaj w tym szpitalu u znajomego. Do tego szpitala raczej bym nie chciał się udawać. Znajomy tutaj, koleżanki, dostał zawału, zabrali go tutaj do szpitala, wyszedł ze szpitala i ćmika 2 paki papierosów na dzień. Pamiętajcie, że zrzućcie papierosy, będziecie się całkiem inaczej czuli, zaczniecie drugie życie. Ale ładny zielony samochód, ale ładny ma kolor. Ja uwielbiam zielony kolor, wszystkie odcienie zieleni. A tutaj w Indonezji tych odcieni zieleni to jest po prostu, jak sobie tutaj spojrzycie na te, popatrzcie ile różnych odcieni zieleni, mimo że jestem w środku miasta, możecie sobie zauważyć. Łąka, jak nasza łączka polna, polanka w Polsce i różne odcienie zieleni i pitoszki i niebo dzisiaj czyściutkie, także pogoda naprawdę bezsmogowa. Gdzie zniknął gościu? Gdzie on śpi? No, na pewno gdzieś leży. To nie ma tak, że to bez... Samopas to nie leży, to musi gdzieś gościu sobie odpoczywać. Musi gościu sobie odpoczywać, ale zaczyna gubić listki, wiecie? I tak wygląda, jakby śnieg padał. No to na tej kamerze tego nie zauważycie. Tutaj całe zakopali, tutaj było takie oczko wodne i pełno tilapii pływało. Chcecie, to możecie zajrzeć do mnie na kanał Rybol Fanatyk. Rybol Fanatyk, tak się kanał nazywa, możecie zajrzeć, zobaczyć tam. Udzielam się rybacko i wędkarsko. O, pitoszki. Tutaj to chociaż jest trochę przewiewu, nie? O, taka cisza. Ptoszki słychać i nie ma spalin. Nie wiem, czy zauważycie, zobaczcie, ile na ziemi jest tych żółtych tych. Widzicie? Opadają. Pora deszczowa. Pora deszczowa minęła, tak? Pora deszczowa minęła, zobaczcie, jak to leci. Pora deszczowa minęła. Pora deszczowa minęła. I teraz o, czekajcie, bo nie ta kamera. I teraz ojejku, no i teraz przychodzi pora letnia, pora sucha. Przychodzi pora letnia, pora sucha. Zobaczcie, co się dzieje. Pora sucha i drzewa pozbywają się liści, tak jak u nas na zimę. Drzewa pozbywają się liści, żeby nie było zbyt dużej transpiracji, żeby zbyt dużo wody nie musiały tracić. Także to jest tak, tutaj będzie jak pora zimowa w naszym klimacie umiarkowanym. To wszystko widzicie, teraz jest elegancko zielone. Przyjdziemy tutaj za 2-3 tygodnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja już sobie pochodziłem, ruch się wzmaga. Idziemy zobaczyć, co się dzieje u mnie na osiedlu. Chłopaki, zobaczcie, jak murują ładnie. Chłopaki! Jak ładnie murują, widzicie, robią te zaprawę. Wszystko jest mieszane ręcznie, a nie w betoniarkach. To, co chciałem wam właśnie powiedzieć, że tutaj beton mieszają ręcznie, a z drugiej strony robi się upał coraz większy i coraz więcej ludzi zaczyna tutaj przejeżdżać, także idziemy zobaczyć. Kupię sobie jabłko sobie kupię, ale tylko jedno, bo jabłka mają tutaj stare i są niezbyt dobre. Jak się przyjrzycie na chłopaków, zobaczcie, jest 32 stopnie, a oni wszyscy w długich rękawach. Ale śmierdzi suporexem, tak jakby mu nie na budowie. A wszyscy tutaj pracują w długich rękawach, zobaczcie, widzicie? Wszystko długie rękawy. Jakby byli w krótkich rękawkach, to te słońce by ich tutaj spaliło, zeżarło. W ogóle odcień skóry u takich pracowników na zewnątrz, którzy pracują, są bardziej czarni, mają czarną karnację, mają czarniejszą karnację
niż tacy, co siedzą tutaj w cieniu albo pracują w biurach. Tu chłopaki się cieszą, o. Widzicie, wszyscy ubrani są w długie rękawy. Zobaczymy, czym pan handluje. Żadnego śpioszka dzisiaj nie złapałem. O, pan dzisiaj handluje torbami i paskami. Możecie sobie kupić torby, paski, wszystko co chcecie. Widzicie, na ulicy idziesz, pach i gościu cię zaczepia, kupujesz pasek, pędzisz do domu, a my już udajemy się w stronę osiedla. No niestety w spalinach i upale.